Witam Państwa serdecznie, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem i psychodietetykiem, a także autorką książek o zdrowiu i zdrowym odżywianiu się. Swoich pacjentów wspieram nie tylko poradą dietetyczną, lecz także szczegółową analizą wszystkich czynników zdrowia w ich otoczeniu. Dzisiaj zapraszam Państwa na kolejny przepis z cyklu przepisów z mojej książki kucharskiej Zdrowa rodzina. W zasadzie będą to 3 przepisy składające się na danie wigilijne, bo o takich chciałabym dzisiaj mówić i będę w najbliższej przyszłości mówić, czyli niniejszym zaczynam dzisiaj wątek wigilijny, świąteczny i będzie to barszcz czerwony z paszczecikami. Na to danie składają się 3 przepisy, a mianowicie przepis na barszcz czerwony, na paszczeciki i na farsz z kapusty kiszonej, bo paszczeciki zrobione są, przynajmniej na tym zdjęciu tutaj, z farszem z kapusty kiszonej. Oczywiście nie są to jakieś oryginalne przepisy, są to dobrze znane przepisy w kuchni polskiej, nie trudno je odnaleźć gdziekolwiek. Natomiast to, na co bym chciała dzisiaj zwrócić uwagę, to samo jedzenie, które spożywamy w czasie świąt i na aspekt cieszenia się tym jedzeniem bez wyrzutów sumienia. Tak jak w tytule, czy święta mogą być pyszne i zdrowe bez wyrzeczeń kulinarnych? Czy jest to możliwe? Owszem, tak. Diabeł tkwi w szczegółach. Możemy realizować te same przepisy i jeść te same potrawy co większość rodzin, a jednak cieszyć się ich smakiem, zjadając je do woli, zapominając o jakichkolwiek restrykcjach dietetycznych i nie przybierając na wadze, nie tracąc energii, czując się naprawdę dobrze i zdrowo. Jak tego dokonać? Ja do tego doszłam dopiero w drodze doświadczenia. W moich dawnych latach, w młodości, kiedy byłam jeszcze nastolatką, młodą kobietą, nie było tak różowo. Każde święta z jednej strony kojarzyłam z czymś bardzo przyjemnym, między innymi właśnie z dobrym jedzeniem. Z drugiej strony zawsze były dla mnie obciążeniem pod tym względem, że czułam, że muszę się ograniczać, że muszę się pilnować, że jeżeli zjadłam więcej niż zakładałam, że powinnam zjeść, to czułam wyrzut sumienia. I rzeczywiście zazwyczaj święta odbijały się złym samopoczuciem, przyrostem wagi, spadkiem energii i potrzebą tego, że muszę przejść na dietę. Była to potrzeba bardziej psychiczna niż fizjologiczna, taka narzucona trochę. I z czasem, gdy zaczęłam już w życiu dorosłym inaczej się odżywiać, inaczej odżywiać moją rodzinę, zauważyłam, że ten problem całkowicie zniknął. To znaczy obecnie nasza 4-osobowa rodzina zawsze cieszy się świętami w pełni, tym co jest podawane, co jest serwowane, jemy do woli. Można by powiedzieć, że obiadamy się nawet, jeżeli coś jest wyjątkowo pyszne. Jak rozumiem obiadanie się? Obiadanie się chyba następuje w tym momencie, kiedy już czujemy sytość, ale potrawa nam tak smakuje, że wciąż z ochotą ją spożywamy. Więc coś takiego oczywiście też ma miejsce w czasie świąt u nas, a mimo to wszyscy jesteśmy szczupli, jesteśmy zdrowi, nie przybieramy na wadze po świętach, nie spada nam energia. No ja osobiście jak najbardziej dobrze się czuję w każdej mojej sukience sprzed 20 lat. Cały czas mam tę samą wagę, szczupłą sylwetkę, nie muszę się martwić nadmiernymi kilogramami. I tak jak wspomniałam, kiedyś było inaczej i rzeczywiście wystarczyło, że zjadłam 1 kromkę nadprogramowo, czy dodałam do potrawy trochę więcej tłuszczu niż zakładałam i od razu wydawało mi się, że moja waga idzie w górę i chyba tak rzeczywiście się działo. Miałam taką wrażliwość właśnie na wszelkie nadmiarowe jedzenie i wiem, że wiele osób z tym się boryka. I wiele też osób dochodzi do wniosku, że widocznie tak są skonstruowani, że takie mają geny albo że taki mają metabolizm i na to nic nie mogą poradzić i mówią do tych, co mogą w cudzysłowie bezkarnie jeść, a są szczupli, że no ty masz po prostu szczęście, ja mam inaczej i nic już na to nie mogę poradzić. Otóż myślę, że są w błędzie, że wpływ na nasz metabolizm jak najbardziej mamy. Poniekąd mamy wpływ na nasze geny, dlatego że geny aktywują się, działają w pewnych okolicznościach, a w innych nie działają i na te okoliczności mamy wpływ. I jak najbardziej mamy wpływ na sposób przygotowywania potraw wigilijnych.
nawet jeżeli będą one identyczne, te same, tradycyjne z tymi, które przygotowywane są w większości polskich rodzin. I tak powinno być. Myślę, że nie jest z tym nic złego. Jak najbardziej możemy się trzymać tradycji, jeżeli mamy na to ochotę. I dzisiaj zdradzę Państwu sekrety tego, co stoi za moim gotowaniem, naszą kuchnią, co sprawia, że nie musimy się martwić o przyrost wagi, o złe samopoczucie, o spadek energii po świętach. Nie będą to jakieś wielkie tajemnice dla tych osób, które już od dawna mnie słuchają, oglądają, czy są moimi czytelnikami. Dla osób, które są tu po raz pierwszy, może być to jakaś nowość. Otóż pierwszy warunek przygotowywania zdrowych świąt i smacznych jest zastosowanie w kuchni tylko i wyłącznie naturalnych składników potraw, które przygotowujemy. Co to są naturalne składniki? Są to składniki takie, żywność, która może być wyprodukowana w każdym naturalnie prowadzonym gospodarstwie rolnym, która nie została przetworzona w sposób przemysłowy, jakiś nowoczesny, wyszukany, co jedynie mogła być przetworzona w domu metodami tradycyjnymi. Żywność, która pochodzi z gospodarstw naturalnie prowadzonych. Nie muszą być to koniecznie gospodarstwa ekologiczne, bo to może być nasze własne gospodarstwo, jeśli takie mamy. To może być nasz ogród, nasza własna działka. Chodzi o to, żeby ta żywność była wyprodukowana bez jakichkolwiek pestycydów, bez użycia jakichkolwiek hormonów w przypadku hodowli zwierząt, sztucznych pasz, środków farmakologicznych rozmaitych itd. Aby pochodziła z gleby żyznej, naturalnie uprawianej, z pewną wiedzą taką tradycyjną, która niestety wśród rolników obecnie zanika. Więc z tego rodzaju składników naturalnych można jak najbardziej przygotować wszystkie nasze tradycyjne potrawy. Zresztą tak te potrawy były kiedyś 100 i 200 lat temu przygotowywane, więc nie ma tu żadnej zmiany. Jedyna zmiana to ta, która zaszła w ostatnich kilkudziesięciu latach. Bardzo niekorzystna zmiana. Następna rzecz, naturalne składniki to będą, tak jak już wspomniałam, nieprzetworzone w jakikolwiek sposób przemysłowo, bez jakichkolwiek dodatków do żywności typu konserwanty, barwniki, stabilizatory. Dlaczego jest to takie ważne? Żywność oparta o składniki naturalne jest przede wszystkim bardzo gęsta odżywczo. Gęstość odżywcza jest to termin dietetyczny, który oznacza, że w danym pokarmie mamy stosunkowo dużo substancji odżywczych w stosunku do kalorii. Substancji odżywczych, czyli witamin, aktywnych biologicznie, nie z jakichś już utlenionych, tylko aktywnych, żywych witamin, soli mineralnych, przyswajalnych, różnych aminokwasów, różnych kwasów tłuszczowych, różnych składników fitochemicznych, antyoksydantów itd. I to są te składniki odżywcze i taka żywność naturalna będzie te składniki nam zapewniać w dużej ilości w stosunku do kalorii. Kalorie też są ważne, ale ich mamy pod dostatkiem w naszym współczesnym żywieniu. O to się nie musimy martwić. I druga rzecz jest ważna, żeby ta żywność nie obciążała naszego organizmu substancjami niepożądanymi, takimi jak pozostałości pestycydów, pozostałości środków farmakologicznych, różnymi zanieczyszczeniami środowiskowymi itd. Czy sama w sobie ta żywność, jeżeli jest wysoko przetworzona, jeżeli białka, tłuszcze i węglowodany, czyli makroskładniki są w jakiś sposób wynaturzone poprzez skomplikowane procesy przetwórstwa przemysłowego, one również będą obciążać nasz organizm. Co to oznacza? Organizm będzie musiał zużywać własne zasoby, własnych witamin, makro i mikropierwiastków i innych bardziej złożonych substancji, takich jak enzymy, hormony, do tego, aby wydalić te szkodliwe substancje. I w związku z tym może być wręcz na minusie po takim posiłku pełnym tych substancji niepożądanych, może być wręcz niedożywiony. Kalorie wejdą, ale odejdą substancje odżywcze, a sama ta żywność już będzie niewiele wnosić substancji odżywczych, jeżeli będzie długo przechowywana w magazynach, jeżeli przejdzie skomplikowane procesy przemysłowe, jeżeli nie będzie po prostu świeża, pochodząca prosto z gospodarstwa wiejskiego. I dlaczego jest to takie ważne? Jeżeli dożywimy nasz organizm w czasie świąt potrawami o wysokiej gęstości odżywczej w stosunku do kalorii, tych kalorii też tam siłą rzeczy będzie sporo, ale przede wszystkim będzie dużo tych substancji odżywczych, wówczas zaspokoimy potrzeby metaboliczne naszego organizmu. I co to oznacza? Organizm się uspokoi
i włączy się naturalny regulator apetytu. Po prostu organizm nam sam będzie podpowiadał, co zjeść, ile zjeść, kiedy przestać i będzie dawał nam również bardzo dużą przyjemność w takich momentach, kiedy nie jemy. Innymi słowy, możemy bezwiednie przestać w pewnym momencie jeść, czyli naturalnie przejść na post, spontanicznie, bez żadnych założeń. Przy dobrym odżywianiu ten post sam się uruchomi, po prostu organizm sprawi, że będziemy się wszystkim zajmować tylko nie jedzeniem, będziemy mieli bardzo dużo energii, ale będziemy mieli przerwę w jedzeniu. Zdarzają się takie dni i wówczas nam się wyreguluje wszystko. Wyreguluje się nam ilość kalorii w ciągu iluś tam dni. Powiedzmy, że w Wigilię zjedliśmy więcej niż normalnie, bo było tak pysznie. To prawdopodobnie zdrowo funkcjonujący organizm następnego dnia nie będzie miał ochoty na śniadanie, ale będzie dużo energii, nie będziemy czuli osłabienia z powodu braku śniadania. Nawet nie zwrócimy uwagi na to, że nie zjedliśmy śniadania, jeżeli się zajmiemy czymś innym. Dzieci tak mają, to jest fantastyczne u dzieci. Warto dać taką swobodę dzieciom, aby właśnie naturalnie się regulowały. I to jest taki bufor bezpieczeństwa, że summa summarum po kilku dniach świąt nie przytyjemy. Także to jest ten najważniejszy warunek zdrowych świąt. Potrawy przygotowujemy na bazie naturalnych składników. I tak dla przykładu, co nie będzie naturalnym składnikiem? Na pewno naturalnym składnikiem nie będzie cukier. Jego odpowiednikiem naturalnym będzie dobrej jakości miód czy suszone owoce. Nie będzie naturalnym składnikiem na przykład aromat waniliowy. Natomiast jego odpowiednikiem naturalnym będzie laska wanilii. Nie będzie naturalnym składnikiem mąka oczyszczona, natomiast zmielone przez nas w domu na świeżo pełne ziarno będzie jak najbardziej wysoko odżywcze. Oczywiście mogą się odezwać niektórzy, że mąka pełnoziarnista ma dużo też składników antyodżywczych, ale to jest inny, osobny temat. Kwestia przygotowania takiej mąki, przygotowania jedzenia na bazie takiej mąki to jest inna sprawa i wkomponowanie tej mąki w całą dietę umiejętne sprawi, że nasz organizm skorzysta z takiej mąki. Także teraz nie chciałabym się rozwodzić nad tym tematem. Kolejnym przykładem takiego produktu spożywczego, a nie naturalnego pokarmu będzie mąka ziemniaczana. To jest produkt wyekstrahowany. Najlepiej zjeść całego ziemniaka albo najlepiej dodać do zupy całego ziemniaka, a nie mąkę ziemniaczaną. Na pewno takim składnikiem naturalnym nie będzie olej rafinowany i tak dalej. Jeżeli Państwo będą mieli wątpliwości, co ze składników, które Państwo przygotowują na święta, które z tych składników są naturalne, a które nie, zapraszam do zadawania pytań tutaj w obszarze komentarzy. Ja z pewnością na wszystkie w miarę moich możliwości odpowiem. Kolejny taki warunek tego, aby w święta jeść ile się chce i żeby naturalnie nam regulował się apetyt, żeby naturalnie włączał się czas niejedzenia, czyli czas postu, to jest tłuszcz. Dobry tłuszcz w diecie. Jaki tłuszcz jest dobry, o tym piszę w moich książkach, o tym mówię w moich innych filmach, publikacjach, tam Państwa odsyłam, więc warunek, żeby ten tłuszcz był dobry, naturalny, to oczywiście pozostaje. I druga rzecz, nie szczędzimy sobie tego tłuszczu, nie martwimy się, że z tłuszczu przytyjemy, tak naprawdę nie z tłuszczu się tyje. Tłuszcz zapewni też dłuższe odczucie sytości przez dłuższy czas, także też jest takim pewnym buforem, zabezpieczeniem przed nadmiernym objadaniem się węglowodanami, z których tak naprawdę tyjemy. Kolejny element tych potraw wigilijnych to są przyprawy i zioła. To jest kolejny czynnik oprócz tłuszczu regulujący. Tu jeszcze zapomniałam dodać, że tłuszcz wspomaga przyswajanie wielu substancji odżywczych bezpośrednio lub pośrednio, więc to też jest ważne właśnie znowu, żeby nasz organizm był dobrze odżywiony i żeby nie był zagłodzony jakościowo, żeby nie łaknął kolejnych porcji jedzenia tylko dlatego, że brakuje mu jakichś witamin czy soli mineralnych. Więc powracam do przypraw i ziół. To są z kolei takie regulatory, które wpływają na pracę całego naszego układu pokarmowego, czyli pomagają nam trawić to, co połkniemy, a przez to lepiej przyswajać substancje odżywcze. Przypominam jeszcze raz, ja już o tym niejednokrotnie mówiłam w moich filmach, że nie wystarczy połknąć substancje odżywcze, trzeba je jeszcze przyswoić, a żeby je przyswoić,
Nasz układ pokarmowy musi być wyregulowany, musi sprawnie działać i temu służą przyprawy i zioła dodawane do naszych potraw. Są niezmiernie ważnym elementem diety, jak również same w sobie też wnoszą pewne mikro i makroelementy przydatne, które same w sobie też są substancjami odżywczymi. I te przyprawy i zioła dodajemy zarówno do potraw pikantnych, jak i do słodkich, do ciast. W przypadku ciast stosujemy przyprawy korzenne i jeśli chodzi o zioła, to możemy na przykład dodać suszoną, zmieloną lawendę bądź miętę, dla przykładu. No i myślę, że to są wszystkie warunki zdrowych i pysznych świąt z zachowaniem naszych tradycyjnych potraw. I dodam tutaj jeszcze, że z pewnych założeń dietetycznych możemy swobodnie zrezygnować. Musimy to ocenić własną logiką, własnym rozumem, z jakich możemy zrezygnować, jeżeli jesteśmy na dietoterapii, czyli jeżeli mamy jakąś chorobę i po prostu mamy założoną pewną dietoterapię, pewne tymczasowe, powiedzmy, ograniczenia, więc tu należałoby się nad tym zastanowić i pewne założenia możemy na czas świąt odstawić na bok, na przykład 16-godzinny post w okresie doby, czyli taka przerwa od spożywania jedzenia, najlepiej taką przerwę sobie zrobić między ostatnim posiłkiem w ciągu dnia, a kolejnym posiłkiem w następnym dniu, ponieważ w tym czasie śpimy, jest noc, więc tak jest łatwiej. To nie musi być 16 godzin, ta przerwa może być dowolna. Generalna zasada jest taka, że im dłuższa, tym lepsza, bo w przerwie od jedzenia regenerują nam się wszystkie tkanki, zmniejszają się stany zapalne, po prostu organizm staje do pionu i się leczy bardziej skutecznie, szybciej. Natomiast na czas świąt myślę, że możemy to odstawić, to założenie, z tego chociażby względu, że jemy więcej wspólnie, spotykamy się z rodziną, a więc to są takie okoliczności zewnętrzne, które trochę nam narzucają porę jedzenia i ponieważ musimy się zsynchronizować z innymi członkami rodziny, więc trudno pozostać przy pewnych założeniach dietetycznych. Z kolei u osób, które mają problemy zdrowotne wiążące się z bólem, z jakimkolwiek bólem, ze stanem zapalnym, często ból i stan zapalny są ze sobą powiązane, z problemami jelitowymi, z infekcjami, ze zgagą i temu podobnymi stanami, gdzie one po prostu dają albo ból, albo olbrzymi dyskomfort. Więc tutaj, żeby tego nie odczuwać w czasie świąt, należałoby się głębiej zastanowić nad tym, co jeść i jak jeść. Natomiast też nie byłoby chyba dobrym rozwiązaniem zupełnie rezygnować z potraw wigilijnych. Jest wśród nich dużo bardzo fajnych, powiedziałabym, dietoterapeutycznych posiłków, z których można w pełni i do woli skorzystać i one nam pomogą, wspomogą nasz organizm w tym naszym cierpieniu. Więc jeżeli tutaj by były jakieś wątpliwości, to już zapraszam na konsultacje indywidualne. Myślę, że to jest wszystko, co chciałabym Państwu dzisiaj przekazać. Teraz będę miała jeszcze informacje dla tych z Państwa, którzy są dzisiaj u mnie po raz pierwszy, którzy dotąd nie słyszeli żadnej mojej audycji, nie widzieli żadnego filmiku, nie czytali moich książek. Natomiast pozostałych widzów, słuchaczy mogę już w tym momencie pożegnać, bo to, co powiem, nie będzie dla nich żadną nowością. Więc przede wszystkim jeszcze raz może powtórzę, że przepisy, które dzisiaj przedstawiłam, które również przedstawiam w innych moich publikacjach, znajdują się w mojej książce kucharskiej pod tytułem Zdrowa rodzina. Oprócz przepisów książka zawiera również poradnik, który pomaga w organizacji zdrowego odżywiania całej rodziny, a także dietoterapii indywidualnych pacjentów. Przepisy w książce bazują na składnikach naturalnych i ułatwiają zastosowanie nauki doktora Westona Price'a w praktyce. Ponadczasowe odkrycia i uniwersalną naukę doktora Price'a przedstawiłam w książce Żywność a zdrowie człowieka. Poza tym odpowiadam w niej na pytanie, dlaczego współczesna żywność jest chorobotwórcza i jak powinniśmy w tej sytuacji się odżywiać. W mojej trzeciej, a w zasadzie pierwszej książce Zdrowe dzieci przedstawiam oprócz czynnika diety całą gamę innych czynników zdrowia i choroby, a więc książka może posłużyć nie tylko dzieciom, lecz także dorosłym. Zdrowe dzieci to również poradnik w żywieniu dzieci, zdrowych i chorych. Wszystkie moje książki można nabyć na stronie internetowej zdrowedzieci.org.pl. Link znajdą Państwo w opisie filmu. Zapraszam na indywidualne konsultacje do mojego gabinetu online. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.